jest mój kolega Konrad, czyli Kon. Wschodząca gwiazda rapu. Tak lubi o sobie myśleć, choć głośno tego nie powie. Do niedawna Kon robił rapy jak większość chłopaków w jego wieku. O imprezach, o miłości, polityce czasem. Różne kawałki. A ostatnio rapuje o zagładzie. Ej, był początek września, gdy spalono synagogę, chociaż śladu... Dla mnie na początku był to dziwny pomysł. No i powiem szczerze, że miałam do tego dystans. Postanowiłam wtedy, że zrobię dokument o Konie. Dużo się od tamtego czasu wydarzyło. I teraz to już nie wiem, czy robię film o Konie, czy o nas, czy może o Halinie. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od zdjęcia, które znaleziono w kamienicy, w której mieszka Kon. Kon zaczął chodzić śladami ludzi ze zdjęcia, a ja zaczęłam chodzić za nim z kamerą. Wprawdzie nie dowiedzieliśmy się niczego o tych konkretnych ludziach, ale dowiedzieliśmy się sporo o historii Żydów i o naszym mieście. No i przyznam, że było to mocne. Kon postanowił, że projekt rozwijamy w album. Jego debiut. No i trafiliśmy na wspomnienia Haliny i ostatnio wszystko się kręci wokół niej. To jest właśnie Halina. Dobra, no masz zaczynać. No więc jesteśmy w Końskich. Ja się tu urodziłem i mieszkam jak dotąd. Tutaj też chodzę do liceum. Właśnie przed nim stoimy. No i Maja też. I Halina Kon też. To znaczy, Haliny już tutaj nie ma, wiadomo, ale też się tu urodziła i chodziła do gimnazjum. W sensie, kiedyś to było gimnazjum, a teraz jest liceum, nie? I dlatego to jest najstarsza szkoła średnia w Końskich. Oczywiście to tylko zbieg okoliczności, że moja ksywka i nazwisko Haliny brzmią tak samo. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. To znaczy, mamy dużo wspólnego, ale tylko w pewnym sensie, a w pewnym sensie nie. Kurde, zaplątałem się. Jeszcze raz zacznę, dobra? Dobra, jakby ja nagrywam cały czas, co nie? Więc jak się pomylisz, to ja po prostu to wytnę. No dobra. To dopóki nie poznałem Haliny, to znaczy poznałem w pewnym sensie W oczywiście. pewnym sensie, a w pewnym sensie nie? No weź, nie ułatwiasz nic. Zresztą jest tu strasznie zimno i auta cały czas jeżdżą. Możemy to nagrać w szkole po prostu? No dobra. Dziękuję. No więc? No więc ta historia była dla mnie ważna. To znaczy żydowska historia po znalezieniu tego zdjęcia. I zacząłem inaczej patrzeć na miasto. I dużo się dowiedziałem. Na przykład, że w XVI wieku do Końskich przybyli pierwsi Żydzi. A przed samą wojną ponad połowa ludzi w tym mieście to byli Żydzi. A po wojnie to w zasadzie wcale już ich nie było. Kilka lat. I zniknęła ponad połowa mieszkańców miasta. I te wszystkie wojenne historie były naprawdę mocne. O spaleniu synagogi, o tym, jak Niemcy rozstrzelali ludzi na rynku przed tym samym kościołem, gdzie ja miałem chrzest i komunię. Albo o tym. Patrz. Czekaj. Dobra. Patrz. No to wytłumacz, o co chodzi, bo nie wszyscy będą wiedzieli. No to są fragmenty macew, czyli żydowskich nagrobków. Niemcy kazali Żydom je porozwalać i użyć ich jako budulca do różnych rzeczy, wiesz, krawężników, chodników, jakby do remontowania kamienic i w ogóle, wiesz. Rahela, Izak, Mordechaj i Ruta mieszkali tak jak ja właśnie tutaj. I był też mały cmentarz, gdzie ich przodków kości czekały, aż dopełnią się sprawy wieczności. Lecz nadeszły dni, gdy bez miar pogardy poniżać każe żywych i bezcześcić zmarłych. Rahela, Izak, Mordechaj i Ruta od tamtego czasu nie mieszkają już tutaj. I groby ich przodków też się nie ostały, bo uznał ktoś, że to budulec doskonały. I jeszcze by dopełnić czynu upodlenia zmusił synów do grobów ojców swych burzenia. Rahela, Izak, Mordechaj i Ruta od tamtego czasu
lata, co nie mieszkają już tutaj. I choć chciałbym być z kamienia, to ja cały się rozpadam, kiedy myślę o tym, kiedy o tym opowiadam. Rahela, Izak, Mordechaj, Ruta. I choć chciałbym być z kamienia, to ja cały się rozpadam, kiedy myślę o tym, kiedy o tym opowiadam. Rahela, Izak, Mordechaj, Ruta. No dobra, ale to miało być o Halinie. Ale to też jest o Halinie, właśnie o to chodzi. Na tym cmentarzu byli pewnie pochowani jej dziadkowie, pradziadkowie czy inni krewni, więc tak, to też jest o Halinie. Ale dobra, wracając do tematu, to chociaż te wszystkie historie jakoś we mnie mocno się działy, to nadal nie traktowałem ich jakoś bardzo osobiście. Rozumiesz? To znaczy? Nie wiem. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale czułem się jakoś oddalony od tych ludzi. W sensie współczułem im tego wszystkiego, wiadomo, ale wydawali się oni dla mnie coś abstrakcyjni. Jakby, nie wiem, może to przez tę pozorną inność. Wiesz, wygląd, język. No, Halina? No. Daj mi ten telefon. No daj mi telefon, teraz ja filmuję. Halina Zawadzka z domu KON, autorka książki Ucieczka z getta. To była dziewczyna, która mieszkała niedaleko, chodziła do tej samej szkoły co my, mówiła po polsku i tak sobie po prostu żyła. Aż pewnego dnia wybuchła wojna i od tamtego momentu Halina musiała chodzić z gwiazdą Dawida na rękawie. I nie mogła już wejść do kawiarni, do parku też nie. Coraz mniej mogła decydować o swoim życiu. Potem zamknęli ją w getcie i tam, gdyby udało jej się nie umrzeć z głodu albo od jakiejś choroby, bo w gettach były ciągle epidemie, to w zasadzie i tak czekał ją wyrok śmierci. I ja, czy się to komuś podoba, czy nie, traktuję jej historię bardzo osobiście. Nie umiem inaczej. Chodząc śladami Haliny, opuściliśmy Końskie. Halina po ucieczce z getta pojechała wraz z macochą Sarą i przyrodnią siostrą Helenką do Warszawy. Wiedziały już, że getto będzie zlikwidowane, co oznaczało śmierć. Jedyną szansą na przetrwanie była ucieczka i życie po tak zwanej aryjskiej stronie. W połowie drogi do Warszawy weszli do wagonu dwaj granatowi policjanci i zaczęli sprawdzać dokumenty. Znałam ich dobrze, ponieważ obydwaj należeli do polskiej policji w Końskich. Kiedy weszli do naszego przedziału, od razu zauważyli i poznali Sarę. Krzycząc i wyzywając, ściągnęli ją z ławki i kazali iść z nimi. Podnieceni swoją niespodziewaną zdobyczą nie zwrócili uwagi ani na mnie, ani na Helenkę. Podróżni z całego wagonu zebrali się wokół nich, zadając różne pytania. Policjanci chętnie wyjaśniali, że złapali Żydówkę, żonę dobrze im znanego dentysty Kona z Końskich. Kiedy zabrali Sarę z wagonu, w przedziałach zawrzało jak w ulu. Zdawało mi się, że wszyscy podróżni komentowali to wydarzenie. Słychać było głosy oburzenia na bezczelność Żydów, którzy udając Polaków pozwalają sobie jeździć pociągami. Były nawet osoby, które chwaliły się, że osobiście pomagały w złapaniu uciekającego Żyda. W pewnej chwili ktoś głośno wyraził opinię, która uderzyła mnie swoją szczególnie okrutną nienawiścią do Żydów. My, Polacy, będziemy musieli wystawić Hitlerowi pomnik za to, że uwolnił nas raz na zawsze od Żydów. Od czego to zależało? Przeżycie? To, że byli tacy, którzy ryzykowali życiem, żeby uratować. Byli też tacy, którzy, no wiesz, wydawali.
Albo byli też tacy, którzy, tak jak we wspomnieniach Haliny, cieszyli się, że dzieje się to, co się dzieje. Wiesz, ale według mnie to było jednak bardziej skrajne. Większość chyba się po prostu bała. Wiesz, za pomaganie Żydom groziły surowe kary, nawet śmierć. I to obejmowało nie tylko tych, którzy ukrywali, ale też ich rodzinę, sąsiadów. Więc może u jednych faktycznie to była obojętność, a u innych serio strach. Chciałbym opowiedzieć historię dziewczyny z mojego miasta, historię Haliny, która z getta uciekła, bo żyć bardzo chciała, więc uciekła, choć się bała. No i planu B nie miała, ale szybko zrozumiała, że bez ludzkiej pomocy to przetrwać się nie uda ani dnia, ani nocy. No a ludzie wokół, jacy byli dla Haliny. Ej, z mojego miasta dziewczyny spotkała na swej drodze niechęć, wrogość i szczucie, ale także życzliwość, poświęcenie i współczucie. No i jeszcze obojętność, co to właściwie znaczy i czy strachem można wszystko tak łatwo wytłumaczyć. Siedzi mi w głowie ten fragment, jak te kobiety rozmawiają ze sobą, czy Halina może zostać, czy nie. Mogłabyś mi go przeczytać? Ale, no. Tego wieczoru, gdy leżałam już w łóżku, usłyszałam przez zamknięte drzwi burzliwą rozmowę prowadzoną w sypialni. Pani Słowik mówiła o śmiertelnych konsekwencjach obecności Żydówki pod ich dachem i potępiała lekkomyślność Dziuni, która trzymała mnie w mieszkaniu. Dziunia nie zaprzeczała argumentom matki. Tłumaczyła się jednak, że nie była zdolna wypędzić mnie na ulicę, gdzie bez ich pomocy mogłabym zginąć. Obie zgodnie chciały jak najszybciej się mnie pozbyć, ale każda zrzucała przeprowadzenie tego na drugą. Słuchałam tego przerażona i dopiero gdy za ścianą zapanowała cisza, mogłam zebrać myśli. Zjawiłam się w spokojnym i ustabilizowanym życiu tych kobiet jak grom z jasnego nieba, wnosząc do ich domu wyrok śmierci. Wiedziałam teraz, co one czują, ale starałam się o tym nie myśleć. Nie wiem. Nie wiem, jak mam o tym pisać. Nie wiem, co się ze mną w ogóle dzieje. Bo bywa tak, że słów brakuje, a rymy wcale się nie kleją. I bywa, że myśli się splączą i się rozplątać nie umieją. I zdarza się, że krzyczeć chcesz, lecz coś krzyczeć nie pozwala. Bywa też tak, że czujesz coś bardzo trudnego do nazwania. Poddaję się i tak ma być.
taki dar, że nie musimy dziś